Jeżeli miałbym wybrać najbardziej brutalne i mięsiste brzmienie gitary zaklęte we wtyczce, nie wahałbym się ani chwili. Mimo że sam nie jestem gitarzystą metalowym i na ogół nie potrafię docenić potęgi przesteru na niskostronnej gitarze, za każdym razem, gdy odpalam mój baryton i włączam tą wtyczkę, to na mojej twarzy pojawia się szeroki banan. Panie i panowie, zapraszam na recenzję Neural DSP Gojira. Ta wtyczka nie bierze jeńców i jak zapewne się domyślasz, nie została stworzona do grania funku. Tak jak inne wypusty Neurala, może pracować jako standalone, czyli odrębna aplikacja na Macu czy Windowsie, ale również możesz załadować ją do swojego DAW-a, co daje masę świetnych możliwości. Do dyspozycji mamy 3 wzmacniacze z 3 dedykowanymi kolumnami, które można ze sobą zamieniać. Pierwszy nosi wdzięczną nazwę Clean, ale nie jest to najczystszy wzmacniacz pod słońcem. Masz tutaj bardzo prostą kontrolę, vintage'owe brzmienie i niski headroom, czyli ten wzmacniacz bardzo szybko ulega przesterowaniu. Ma to swój urok, ale dla mnie było dość kontrintuicyjne, to znaczy ja się spodziewałem, że clean będzie krystalicznie czysty, a przester będzie miażdżył, a tutaj mamy coś w stylu Fendera Bassmana, czyli przy gainie na godzinę 14-15 mamy naprawdę mocno brudzący, zatykający przester tweedowy. Drugi wzmacniacz, Rust, to prawdziwa fabryka brzmień crunchowych. Z jego pomocą uzyskasz suche, sterylne przesterowanie, które można byłoby nawet wykorzystać w hard rocku, ale tak jak producent zapewnia, gałka gainu ma olbrzymi zakres i gdy zaczynamy kręcić ją w prawo, możemy dojść nawet do soczystego, lejącego się lidu. Ostatni wzmacniacz urywa głowę przy samej życi. Bez większego kręcenia daje zwarty, selektywny i bardzo agresywny przester, idealnie nadający się do grania w niskich strojeniach. Jest to bez wątpienia mój ulubiony model w tej wtyczce i gdy przychodzi mi zagrać jakieś cięższe partie, w ogóle nie zastanawiam się czym kręcić, po prostu odpalam Gojirę, włączam model numer 3 i już praktycznie z pudełka mam brzmienie, które daje mi masę frajdy i dobrze siedzi w miksie. Hot, bo taką nazwę nosi ten wzmacniacz, doskonale odnajduje się również w partiach leadowych. Tutaj ilość przesteru jest praktycznie nieograniczona, łatwo przesadzić, używając jakiegoś pitch shiftera czy innych efektów można uzyskać niesamowicie kosmiczne brzmienie. Oprócz wzmaków mamy do dyspozycji również efekty wpinane przed wzmacniaczem. Przede wszystkim pitch shifter znany jako Whammy, który jest nierozerwalną częścią brzmienia Joe Duplantiera. Można nim sterować za pomocą zewnętrznego pedału ekspresji, który sparujesz z Twoim komputerem, ale ja do tego odcinka wykorzystałem automatyzację w DAW-ie. Obok Whammy znajdziesz polifoniczny oktawer, który dodaje aż 2 oktawy w dół, dzięki czemu możesz zwolnić swojego basistę albo mocno się z nim pokłócić. Kolejny zestaw efektów to Overdrive, Distortion, Phaser i Chorus. Jeżeli się uprzesz, z pomocą tego pierwszego i wzmacniacza Clean jesteś w stanie uzyskać nawet bluesowe, lampowe brzmienie, ale domyślasz się na pewno, że nie jest to szczyt szczęścia w tej materii. Drugi efekt to coś w stylu Rata, o którym tutaj nagrałem obszerny poradnik. W każdym razie, rozkręcając przester, uzyskujemy klimaty fuzowe, które również można wykorzystać na przykład do grania stoner rocka.
Phaser wygląda i brzmi jak coś w stylu Phase 90, więc śmiało można po Van Halenić albo pograć jakieś riffy z fajnym efektem sweep. Chorus daje dodatkowe możliwości wkręcenia, ma sporą głębię, a gdy gałki odkręcisz w prawo, możesz uzyskać mocno psychodeliczne brzmienie. Tak jak w przypadku większości pozostałych wtyczek Neural DSP, między wzmacniaczem a kolumną znajdziesz graficzne EQ. Przy wyborze kolumny masz do dyspozycji 3 modele, tak jak wspomniałem, ale również dobór mikrofonów wedle własnego uznania. I to nie koniec. Jeżeli chcesz, możesz zmieniać ustawienie mikrofonu względem osi głośnika, a gdy posiadasz własne customowe IR-ki, bez problemu możesz je załadować. Ostatnia sekcja to efekty w postprodukcji, delay oraz reverb. Nie wygląda to imponująco, ale jakość tych brzmień stoi na naprawdę wysokim poziomie. Reverb oprócz tego, że jest niebywale głęboki, kosmiczny, coś w stylu Cave, Church albo Hall Reverb, posiada również shimmer, który już doskonale znasz z poprzedniego odcinka. Zatem dla kogo jest ta wtyczka? Odpowiedź jest raczej oczywista. Jeżeli jesteś fanem Gojiry albo Joe Duplantiera, kupując tą wtyczkę w domowych warunkach możesz natychmiast wykręcić jego brzmienie. Nie kupuj Gojiry, jeżeli szukasz wtyczki uniwersalnej i nie mam tutaj na myśli grania bluesa czy jazzu, ale nawet w ramach przesterów ta wtyczka jest mocno skoncentrowana na uzyskiwaniu konkretnych brzmień. Pamiętaj, że firma Neural DSP oferuje okres próbny na każdą wtyczkę i pobieraj, wchodź na ich stronę z mojego reflinka. Dzięki temu dasz im znać, że w Polsce działa społeczność żywo zainteresowana ich wtykami, co może przełożyć się na jakieś konkursy czy wspólnie organizowane eventy. Tymczasem po mojej prawej stronie pojawiają się dwie inne recenzje wtyczek. U góry Archetype Plini, moja ulubiona wtyczka z ich zestawu, a na dole polski wypust Aurora DSP Rhino, który również robi fenomenalną robotę w ciężkim graniu, choć w tej recenzji pokazuję ją od innej strony. Gorąco polecam tam kliknąć i je obejrzeć. Dzięki za uwagę!